pytanie do Was, czy może macie jakieś inne bazy, na których chcielibyście, żebym zobaczył takie buildy? Ja mam dwa pomysły. Jakie masz pomysły, panie Hubert? Snajpa do 1000 zł i MP5. Ty się ciesz, że nie ma już magazynku. Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jesteśmy dzisiaj na sobotnim nagrywanku, tylko jak widzicie znowu jesteśmy w warsztacie, czyli będziemy zajmowali się dzisiaj rzeczami technicznymi, serwisowymi. I co jest dzisiaj głównym tematem? Dzisiaj zabieramy się za coś, co zapowiadałem już jakiś czas temu, a dokładniej za przebudowę repliki M920A od Double Eagle'a. Jest to repliczka, która była na recenzji, dość nowy produkt na rynku. On się pojawił dosłownie niedawno. I czym się dzisiaj będziemy zajmować z tą repliczką? Ta repliczka, tak jak wspominałem na recenzji, zostanie przeze mnie skustomizowana i ona pójdzie stricte, ona zostanie przebudowana, skustomizowana stricte pod handel. Po to, żeby ktoś mógł kupić replikę zrobioną, poskładaną porządnie, z moją gwarancją, żebym to ja gwarantuję, że ona będzie dobrze działać, jeżeli coś się rozsypie, to wysyłasz to do mnie i ona ode mnie wyjdzie po porządnych testach, po sprawdzeniu, po dopasowaniu i tak dalej. I tym dzisiaj będziemy się zajmować. Tak jak obiecywałem, nagram o tej replice praktycznie całą jej historię, od początku do końca, czyli będzie custom, będą testy po robocie, były testy przed robotą, bo były w sumie testy stocka. I dzisiaj większość rzeczy powinno udać mi się zrobić, nie brakuje mi wielu rzeczy i mam nadzieję, że wszystko za pierwszym razem uda mi się złożyć tak, że pojadę na testy i będzie wszystko gicior i będę mógł ją po prostu pakować i wysyłać. Tym bardziej, że już mam mojego klienta. Zdecydował się na tą replikę już ojciec ode mnie z ekipy, bo był z nami na nagrywaniu i strasznie mu się ta replika spodobała i uznał, że on ją w sumie to bierze. Ja mówię, dobra, ale ja to muszę nagrać, tuningować, no i dobra, dogadamy się jakoś. Będzie dobrze. Więc dzisiaj to, czym będziemy się zajmować, to będę właśnie przygotował tą replikę niby pod handel, ale w sumie już mając klienta, więc taki powiedzmy custom pod życzenie. Co prawda to nie jest tak, że ojciec wybiera elementy, przynajmniej większość z nich, to ja dobieram elementy tak, żeby to strzelało dobrze, a żeby nie rozbić banku. Bo nie ukrywajmy, że moim celem tych customów, które będę budował, bo to jest pierwszy, ale prawdopodobnie nie ostatni, to jest budowanie customów w miarę rozsądnie cenowych. Czyli nie bardzo drogo, bo baza typu właśnie Double Eagle, może jakaś specna, może coś takiego. Do tego włożenie części tych, które są potrzebne, żeby to działało sprawnie przez dłuższy czas, żeby się nie rozsypywało, żeby nie poleciało, może zrobienie short stroke'ów i tak dalej, dopasowanie mocy. Dopasowanie tych elementów, które są wadliwe i potem po prostu odsprzedaż z jakąś tam marżą, żebym też na tym coś tam zarobił, bo pamiętajcie, że ja muszę zarobić tyle, żeby mnie było stać na ewentualne naprawy gwarancyjne, czyli jeżeli powiedzmy w tej replice poleci MOSFET, no to już jest mój problem, nie? I replika jest na gwarancji, to ja to muszę ogarnąć, więc marża też musi obejmować, ewentualnie właśnie przewidywać powiedzmy takie koszty. Co my dzisiaj będziemy do tego DE wkładać? Na pewno pójdzie porządna lufa, nie jakieś badziewie, bo ja na lufie nie lubię oszczędzać. To jest lufa PDI 300 605, do szturmu moim zdaniem bardzo fajna. 300 tutaj wchodzi praktycznie idealnie. Więc to będzie taka lufka, żeby nie oszczędzać. Ona pójdzie oczywiście z moją ulubioną gumką Krajtaka. To jest gumka, której bardzo ufam. Co prawda ostatnio w niektórych komorach zdarzało się, że ona się lekko była za mocno ściśnięta. Ja już tą replikę też rozkładałem, więc mniej więcej wiem, co potrzebuję wymienić. Dalej, pójdą na pewno na łożyska, bo tam są 2 łożyska kulkowe, 4 łożyska ślizgowe, czyli powiedzmy stuleje, ciężko to łożyskami nazwać. Więc pójdą porządne łożyska, czyli Extreme Softair 8 mm. Zmienimy tłok na stalową szczękę. Do DE idą tłoki od specny, więc jak najbardziej. Na pewno postaram się zmienić też zderzak na głowicy cylindra, po to, żeby zabezpieczyć ewentualnie szkielet przed pękaniem. Więc damy miękki zderzak, raczej nie gruby, nie będziemy tutaj kombinowali z AOE. Więc raczej cienki zderzak, ale przede wszystkim miękki, amortyzujący. I zastanowię się, czy nie wymienić głowicy tłoka na głowicę pomową z podwójnym o-ringiem, po to, żeby nie niszczyło to tak cylindra, bo pamiętajcie, że jeżeli mamy dodatkowy o-ring na głowicy, to jest tak zwany o-ring prowadzący, który zapobiega obcieraniu twardego, co by nie było aluminiowego bądź kompozytowego tłoka, czy tam głowicy tłoka, o cylinder. Aluminiowa głowica jest większa niby od stalowego, ale i tak potrafi ją z czasem zarysować przez tam jakieś osady i tak dalej.
więc warto moim zdaniem wziąć to pod uwagę. Jest to stosunkowo nieduży koszt, więc też jak najbardziej pójdziemy w tym kierunku. Sam cylinder zostawiam, bo jak mówiłem, cylinder tu jest stalowy, jak mówiłem na recenzji, i trochę mnie to zaskoczyło, więc go nie muszę wymieniać. I to będzie to, co zrobimy na pewno. Ja jeszcze otworzę, popatrzę, i zrobimy short stroke'a i wymienimy sprężynę pod limit 1,9 J. To, co jeszcze ewentualnie biorę pod uwagę, jako co będziemy robić, to jest wymiana silnika. Z tym, że każda moja replika będzie zostawiana na stokowym silniku, każdy taki custom, bo to jest pierwszy, ale prawdopodobnie nie ostatni custom, jaki będę budował. I silnik będzie opcją. Silnik będzie opcją do wyboru, bo będzie można wziąć troszkę szybszy, troszkę wolniejszy silnik, będzie można zostawić stoka. To już jest kwestia tego, kto będzie tą replikę chciał, ze względu na to, że jestem w stanie to podmienić w każdej chwili. Ogólnie te repliki, jeżeli już będę budował customy, to będą z możliwością jeszcze edycji na życzenie klienta, tak? To nie będzie tak, że ta replika jest tak złożona i koniec, już nic więcej nie robimy. Nie, jeżeli klient sobie zażyczy, to ja tutaj zmieniam i ja dalej świecę za to oczami i robię na to gwarancję, daję. No i jak już skończymy to oczywiście walniemy grawerkę, bo nie ukrywajmy, że mi zależy na tym, żeby te repliki też się wyróżniały, choćby tym, że są przeze mnie obrandowane. I tutaj, na tym miejscu, pojawi się moje logo, ono nie będzie duże, i numer seryjny. I seryjny numer też będzie określał, co jest w środku częściowo. W numerze seryjnym będzie zawarty jakiś tam skrót od systemu Short Stroke, systemu DSG, systemu DMR. Więc też będę oznaczał tutaj na body, będzie w numerze seryjnym będzie oznaczenie mniej więcej, co to jest za typ i numer repliki, żeby też na przykład ktoś kto będzie się gdzieś tam może później, kiedy się z nią spotka, zobaczy, aha, czyli to jest Short Stroke jakiś tam, albo to jest DSG jakieś tam składane. I też oczywiście, przynajmniej póki mam grawerkę, bo na razie mam, ale nie wiem, jak długo potrwa, bo ja będę się oznaczał tutaj. Ale będzie opcja, żeby też sobie domówić jakąś grawerkę z drugiej strony, na przykład jak ktoś sobie zażyczy może imię, może jakiś logo, cokolwiek. To już jest kwestia bardzo indywidualna, co kto sobie zażyczy, to będziemy tam umieszczać. I to chyba tyle słowem wstępu. Jak widzicie, nie robimy tu jakiegoś grubego tuningu za miliony złotych, ale zależy nam na tym, żeby to chodziło solidnie, porządnie, a niekoniecznie było drogie. Bo taki jest cel tych moich customów, żeby to nie była od razu umbrella za 4 koła, tylko żeby to była replika dla każdego, kto chce mieć pewną replikę, a po prostu nie chce się zgrzebać i bawić z jej tuningiem. To chyba tyle. Cóż, no siadamy do warsztatu i próbujemy ogarnąć. Jak widzicie, pozwoliłem sobie już to wszystko rozebrać. Raz to w sumie widzieliście, więc uznałem, że nie ma sensu mieszać tego na kolejnym filmie. Wyciągamy sobie górną płytkę. Najgorsze, trzeba uważać na te przewody, żeby nie upierniczyć. Zaczniemy od demontażu łożysk. One siedzą bardzo sztywno, więc trzeba je niestety delikatnie wypchnąć. I w ten oto sposób mamy to uwolnione. Co prawda musiałem odkręcić ten układ dodatkowy. On wróci tutaj na swoje miejsce z powrotem później, ale na razie, żeby mi po prostu nie przeszkadzał, tego usunąłem. Bo płytkę też musiałem wyjąć, więc siłą rzeczy. No i teraz co? Oczyszczamy to, tak żeby to klej złapał. Taka tylko uwaga, pamiętajcie, że jeżeli planujecie wstawić łożyska, to one zazwyczaj są zaolejowane, więc trzeba je odtłuścić, bo inaczej klej ich nie złapie. I cała robota bez sensu. Wchodzą z lekkim oporem. Palcem jestem w stanie je wcisnąć, więc jest ok. Więc teraz tylko dajemy odrobinę kleju do osadzania łożysk i wklejamy wszystkie na swoje miejsce. Łożyska już na swoim miejscu, więc dajemy im jakieś 15-20 minut, żeby się to wszystko ułożyło, zanim zaczniemy podkładkować i tak dalej. Ja w tym czasie przysiądę do pneumatyki między. Tak jak mówiłem, cylinder zostawiam, jest stalowy. Pojemności mu spokojnie wystarczy. I wymienimy zderzak. Spróbujemy wykleić zderzak, który tutaj mamy oryginalnie. No jest on gumowy, twardawy. O, i ten jest wyraźnie bardziej miękki, więc będzie dużo lepiej amortyzował, zabezpieczy dużo bardziej nasz szkielet przed jakąś ewentualną awarią. Teraz to wszystko wkleić i tak samo jak przy łożyskach, wszystko należy najpierw odtłuścić, żeby nam ten klej na pewno dobrze łapał
I tak samo jak poprzednio zostawiamy, żeby to spokojnie wyschło. Teraz możemy się zająć przygotowaniem tłoka. Z tłoka wychodzi szczęka, więc jeszcze będziemy wklejać szczękę, ale to później. Najpierw trzeba sprawdzić, czy tłok poprawnie chodzi na prowadnicach. Skoro tłok chodzi nam ładnie, bezproblemowo, to jeszcze od razu sprawdzimy sobie jedną rzecz, bo tłoki mają bardzo mocniej wystający tylny ząb bardzo często i on potrafi ocierać o tą płaszczyznę zębatki, więc ja to sobie sprawdzę, bo w razie czego ten ząb po prostu się obniża minimalnie. Tak, jest. Zahacza nam ewidentnie. Więc ja go muszę leciutko obniżyć. To dużo też z tego co widzę nie brakuje. Ale go obniżę. Do tego oczywiście wyjmę sobie szczękę. Będzie prościej. I leciutko to szlifniemy. Ale jest spoko. Problem rozwiązany. To teraz jeszcze wkleimy sobie od razu szczękę. Jak widzieliście, ja jestem w stanie ją usunąć, czyli jeżeli ona jest w ten sposób tylko oparta, no to pamiętajcie, trzyma się tylko w tym miejscu i w tym miejscu. I jeżeli wkleimy tą szczękę sobie, to zniwelujemy, rozłożymy trochę też energię, jaka jest przekazywana na tłok przez szczękę, przez co cała energia nie będzie opierała się tylko tu i tu, tylko na całej długości. Co więcej, znowu odtłuszczamy wszystko, bo to wszystko może być zaolejowane gdzieś tam z fabryki po wycinaniu, po obróbce. Jak już tłok jest gotowy, to możemy oczywiście mu zamontować teraz głowicę. W wielu buildach tak naprawdę można spokojnie tą głowicę zostawić, to jest oryginalnie, ale ze względu na to, że robimy tego customa, to ja chciałbym zabezpieczyć przed dodatkowym, przedwczesnym zniszczeniem cylindra, więc po to mamy tutaj ten malutki przedni o-ring, żeby właśnie on zapobiegał przed rysowaniem cylindra. Tłok gotowy. Więc teraz musimy zająć się zębatkami i zaraz będziemy je podkładkować. Co prawda najpierw ja sobie przygotuję na tej zębatce short stroke. Zrobimy sobie short stroke'a na 3 ząbki. Mam nadzieję, że to będzie git. Tutaj mamy dość wolny silnik, ale w razie czego jakby komuś przyszło do głowy dać szybszy silnik, mocniejszy, no to ten short stroke nam tutaj się przyda. Teraz bierzemy się za podkładkowanie. Ja mam taki złożony na wstępnie system, czyli mamy chwyt z silnikiem, żeby to wszystko sprawdzić, czy to wszystko siedzi tak jak powinno. No i widzę, że ta zębatka jest standardowo stanowczo za nisko, więc muszę ją poprawić. No potem będzie to wszystko jeszcze dopasowywane, dobierane, więc to teraz dużo roboty z podkładkowaniem. Niestety nie zauważyłem, kiedy kamera mi się wyłączyła, więc musicie mi wierzyć na słowo. Nie wiem, ile się nagrało, ile nie w tej chwili. Ale bez dopiętego silnika, kiedy silnik leży luźno, mamy około 2,5 ampera poboru z dociśniętymi zębatkami, które się kręcą na razie bez układu powiedzmy sprężyny i pneumatyki. Mamy 2,6, 2,7. Możemy przechodzić do składania już ostatecznego, czyli wkładania pneumatyki, dobierania sprężyny i w sumie będzie gotowe chyba. To, czego tutaj trochę brakuje, to lepszy silnik. Ten oryginalny silnik no rewelacyjny nie jest. To prawda jest silny, ale taki wyjątkowo rewelacyjny to nie. Przechodzimy do fazy końcowej montażu, czyli możemy powoli ładować pneumatykę, smarować układ, składać i robić jakieś pierwsze testy na chronografię. No i potem jeszcze zostaną testy w lesie ewentualne. No i na koniec oczywiście jeszcze mogą być jakieś ewentualne poprawki. Przecież to nigdy nie jest tak, że wszystko od razu działa jak złoto. A przynajmniej zdarza się tak, że nie jest. No, repliczka skończona. Mamy co prawda... To są kulki 0,3, czyli mamy bardzo ładne, równiutkie FPS-y. Mam nadzieję, że to widać, że to się ładnie nagrywa. Bo co mamy rozrzut? 2 FPS-y około, więc moim zdaniem bardzo ładny wynik. I energia jest prawie że idealna. Jeżeli by tak to zostało, to ja byłbym bardzo zadowolony.
No to mamy wstępnie skończone. Co prawda to jest tylko pierwsze takie podsumowanie, bo mamy skończone technicznie. Mamy bardzo równiutkie FPS-y, zresztą jak widzieliście mamy około 2 FPS-ów rozrzutu. Na delikatnie wciśniętym hopku, no bo tutaj nie ma takiego pełnego zera hopka, ale to ewentualnie będziemy poprawiać, jeżeli na strzelaniu na teście wyjdzie mi, że strzela mi, przekręca mi w górę czy w dół, więc to jest do poprawy ewentualnej, jeżeli będzie coś nie tak. Co prawda ja, tak jak mówiłem, tutaj zakładamy kulki 0.3, 0.32, więc jeżeli ukaże się, że na kulkach 0.3 kręci ok, to nie będziemy tego ruszać, zostawimy tak jak jest, bo po prostu moim zdaniem nie ma to większego sensu. Został mi test celności, powtarzalności w terenie, oczywiście to postaram się nagrać i tam jeszcze zrobimy podsumowanko po samym teście, jak to ta repliczka się sprawuje i jeżeli ja będę zadowolony jak to strzela, jeżeli będzie test wyjdzie poprawnie i tak dalej, to wtedy będziemy dopiero robić klawerki. Ja zapytam ojca, czy ewentualnie chce coś na tę stronę. No i tak naprawdę tyle. Ja od razu sobie usiadłem i postarałem się podsumować koszt części, żeby powiedzieć, ile mniej więcej taki build by kosztował na tej replice. Tylko szukam sobie kalkulatorka. W tej konfiguracji, tak jak policzyłem, ile ta replika musiałaby kosztować, to jest około 2200. Nie ukrywajmy, ten build jest taki troszeczkę pokazowy, więc poszła droga lufa i tak dalej, więc to zbudowało trochę ceny. Jeżeli byśmy poszli w trochę tańszą lufę typu Lambda czy coś, to oczywiście ta cena byłaby bardziej przystępna. No i też replika to nie jest najtańsze DE, bo zakładając, że to kosztuje 1200, czyli tysiaka ładujemy w środek i mamy replikę naprawdę fajnie zrobioną, mielibyśmy DE za tam około 800-900 zł, dalibyśmy troszkę tańszą lufę, to zakładam, że moglibyśmy się zmieścić może w okolicach 1500 nawet złotych. Co prawda to jest podwójna wartość repliki, no ale nie ukrywajmy, że wszystko co najważniejsze zostało wymienione. Moim zdaniem jest to dobra opcja dla człowieka, który będzie chciał zaczynać, ale powiem Wam szczerze, to nie mi to oceniać. Ja te repliki składam, jestem tak jakby ich dostawcą, ich sprzedawcą, więc jak najbardziej nie jestem tutaj w 100% wiarygodnym człowiekiem, jeżeli chodzi o ocenianie tego. Robimy testy, zobaczymy jak to będzie strzelało i wtedy jeszcze nagramy podsumowanko i zrobimy wtedy jeszcze grawerunek i repliczka trafi pewnie już wtedy do nowego właściciela, czyli do ojca i mam nadzieję, że będzie mu dobrze i solidnie służyć. Jesteśmy na terenie testowym i testujemy teraz mój pierwszy custom build, taki od zera, robiony po mojemu. I tak naprawdę po prostu czysto na handel. Już o tym opowiadałem, widzieliście. Właśnie teraz już replika jest skończona, bo ja ją kilka razy niestety testowałem, bo miałem cały czas jeden problem. Myślałem, że jest problem z komorą, z ramieniem, z dystanserami. Okazało się, że po prostu jedna gumka, którą używałem, była po prostu wadliwa i rozrzucała mi kulki. Więc dzisiaj wreszcie, mam nadzieję przynajmniej, uda mi się zrobić testy już złożonej i poprawnie działającej repliczki. Mam nadzieję, że będzie git. Repliczka ma już swojego kupca, ale prawdopodobnie niedługo będę składał drugą, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany takim buildem, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Ta replika wyjdzie w tej konfiguracji koło między 2 a 2400, 2000 a 2400. Tak naprawdę trochę zależy to od silnika, trochę zależy to od konfiguracji, czego tam klient by sobie życzył. Więc wkładamy kuleczki, mamy włożone 30, więc też nie ładujemy jakichś bardzo ciężkich. To jest replika typowo szturmowa. Przyszły właściciel powiedział mi mniej więcej czego oczekuje, jakich kulek będzie używał, więc dzisiaj na takich będziemy testować. My jesteśmy teraz na 60 metrach, zaczniemy od ognia pojedynczego i zobaczmy co nam się uda trafić. Żeby strzelać, nie wiem czy to będzie widać na kamerze, żeby strzelić się w cel musiałem lekko pochylić karabin i strzelałem pod takim kątem, żeby działać pod ten wiatr, który mi zwiewa kulki w prawą stronę. Dobra, zobaczymy jak będzie na auto. No... Próbujemy dalej, może wreszcie strzelimy się w moment kiedy nie wieje za mocno, nie?
No mam nadzieję, że było widać. 60 metrów w automacie, żaden problem. W semi też bez problemu. Spróbujemy jeszcze na 70, aczkolwiek przy dzisiejszych warunkach trochę w to nie wierzę. Dobra, jesteśmy na 70 metrach i jest to, powiedzmy, ta odległość, którą ja uważam za naprawdę dobrą odległość dla dobrze złożonego szturmu i tego właśnie oczekuję od tej repiki, żebym był w stanie na 70 metrów w miarę celnie strzelać. No nie ukrywam, że warunki dzisiaj troszkę przeszkadzają, ale mam nadzieję, że uda mi się wstrzelić. Musi chwilę przestać wiać, bo muszę strzelać w takich, wiesz, momentach pomiędzy. No bo chyba zobacz, nie? No tak, no ja stamtąd też to widziałem. Więc okej, nie będę. No, spróbuję. No, bez wiatru i 5 trafionych, więc jest sukces. Przejdziemy do ognia automatycznego, to jest walka z wiatrakami. Jak przestało wiać na chwilę, to było 5 trafionych jedna za drugą, więc jest ok, nie? Walka z wiatr. Słowo klucz, jakaś. Dobra, i tym, nie powiedziałbym, że pozytywnym akcentem, bo nie ukrywam, że naprawdę liczyłem, że dzisiaj wreszcie mi się uda zrobić porządny test, bez problemów i tak dalej, bo chciałbym, żeby ta replika wreszcie trafiła do nowego właściciela. Nie ukrywam, że chciałbym trochę odmrozić gotówki, którą to zainwestowałem, więc byłoby to naprawdę mile widziane i chciałem to wszystko nagrać i ja mam nadzieję, że coś się z tego nagrało dobrze, bo ja naprawdę też nie do końca widzę przez tą lunetę, ona jest troszkę za nisko i kamerka mi tutaj mocno zasłania, więc ja muszę kupić sobie podwyższenie ogólnie do testów i tak zrobię, kupię sobie podwyższenie do optyki, żeby mieć po prostu na testy. No i cóż mogę powiedzieć, replika będzie jechała już do nowego właściciela, ja w najbliższym czasie będę składał sobie drugą sztukę, prawdopodobnie pod handel, bo trafiła mi się po prostu okazja, żeby kupić nówkę sztukę w dobrych pieniążkach, więc trafi się pewnie niedługo druga. No i zobaczymy, czy będzie zainteresowanie. No ta replika poszła na pniu praktycznie, jeszcze zanim ja zacząłem w niej grzebać, to już był klient. Mam tylko nadzieję, że będzie zadowolony, że będzie mu wiernie służyła i tym będziemy kończyć. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, chcielibyście zobaczyć inne tego typu buildy, takie customy moje, to podajcie na jakiej bazie. Piszcie, jaka baza by Was interesowała, bo i w jakim budżecie byście ogólnie chcieli zobaczyć takie customy. To nie ma być droga replika. I szczerze, ten film jest też badaniem rynku i chciałbym usłyszeć Waszą opinię na temat na przykład do jakiego budżetu składać takie repliki. Repliki, które wychodzą ode mnie z pudełka, ja je testuję i ja daję gwarancję. I są już powymieniane części, tak żeby ta replika była możliwie niezawodna, możliwie dobrze strzała, przetestowana i tak dalej. Bądźmy szczerzy, repliki, które zazwyczaj kupujemy w sklepach, nie dostają tej miłości, zainteresowania i chciałbym właśnie robić repliki, które wychodzą ode mnie, które są już takim, że wyjmujesz z pudełka i idziesz strzelać. I nie martwię się o tym, że była już robiona, więc nie ma gwarancji, bo gwarancję daję ja. Więc powiedzcie, jakie budżety, w jakich budżetach takie repliki Waszym zdaniem mają sens. Zobaczymy, jak będzie wyglądała siatka, powiedzmy, różnych kwot. Powiedzcie, na jakich bazach chcielibyście to budować. Bo nie ukrywam, że DE jest dla mnie osobiście bardzo wdzięczną bazą ze względu na to, że mamy przyzwoity MOSFET, mamy nawet przyzwoity silnik i nie inwestując dużo pieniędzy w środek, jesteśmy w stanie tą replikę naprawdę fajnie przygotować, żeby to naprawdę fajnie strzelało. Pytanie do Was, czy może macie jakieś inne bazy, na których chcielibyście, żebym zobaczył takie buildy? Ja mam dwa pomysły. Jakie masz pomysły, panie Hubert? Snajpa do 1000 zł i MP5. Ty się ciesz, że nie ma już magazynku. Dobra, i tym akcentem kończymy. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie. Mam nadzieję, że nowy właściciel będzie zadowolony i do zobaczenia ponownie.